We are on the road with this car, with our house, since 10 years. 10 years. Yes. Zobaczcie, moi kochani, spotkałem Francuzów, którzy sobie podróżują takim Land Roverem. What type of the car it is? Defender. The Defender. TD5. Is good? Yes. Now it's 2000. Defender. Wow. Near 3000. Wow. Zobaczcie, takim Defenderem jadą. No taka maszyna, no to widzicie tą drogę, którą ja przejechałem. Przejechałem, zobaczcie, oni sobie też cisną. Polsteps, oni to Armadillo się nazywa, Armadillo, Yes. One Tree blog, Yes. website. With Polar Step. Zobaczcie, jak chcecie ich zobaczyć, to sobie wejdźcie tutaj. O, i sobie możecie poczytać, no. A ja tutaj zaraz zobaczę. Tu mamy lokalną łódkę, koleżka na lokalnej łódce przewozi ludzi. Salam alejkum, amigo. Na lokalnej łódce, no powiem wam, że rzeka robi wrażenie. Długa jest, my czekamy na tą barkę. Ale prawdopodobnie mają teraz obiad. No kierownik by tutaj... Kraulem to spokojnie. Z ręką pod pachą bym to zrobił. Wiecie, że kierownik jest w stanie 3 km przepłynąć? Stylem mieszanym. Wiecie czy nie wiecie? To już wiecie. Tak się zagalopowałem, że nie zaprosiłem was na nowy odcinek, więc zapraszam, moi drodzy, was na nowy odcinek, na nową przygodę z kierownikiem z Jak to daleko. Będziemy się przeprawiać przez rzekę. Nie pamiętam nazwy. Jakoś się nazywa, no. Na K. I będziemy cisnąć dalej, w głąb, proszę ja was, Gwinei Conakry. A tymczasem zapraszam do oglądania, łapeczka w górę i ogień. How long you travel now? Alors, in Africa since 9 months. 9 months. But we are on the road with this car, with our house, since 10 years. 10 years. Yes. Wow, so you travel a lot. Africa, maybe Asia, Europe. No, only all the continent of America. America? All the America, from Ushuaia until Alaska, for 6 years. Wow. Yeah. And after 2 years, Europe, because so we can't move one too span much. is okay. Thank you. Yeah, thank you. 2.5 years Europe, and now Africa, but without limit. But without limit. So you start from France, Yeah. and now your direction is South Africa, Yeah. correct? Wow, beautiful. Yeah. This is life, guys. Yes, make what you want. Yeah, exactly. As soon as you can, make it. What you want. Don't Not have too what- much dream. Or realize your dream. Realize your dream. Beautiful. Beautiful. What's your name, guys? Marie? Marie and Patrick. Patrick. Nice to meet you. Marie and Nice Patrick. to meet you. Szanowni Państwo, barka odpływa. Do barki to jeszcze daleko, ale już płyniemy za 5000 ichniejszych. Ja będę koledze pomagał. Kierownik pomaga płynąć. Słuchajcie, poznałem przesympatycznych ludzi tam, Francuzów. Dla nich to dobrze, ponieważ podróżując z Francji, znają francuski i w tych koloniach francuskich, moi drodzy, oni sobie spokojnie mogą rozmawiać. To jest niesamowite, piękne wręcz. O, ale jak kierownik by teraz... Ale jakby teraz, to w ogóle ta rzeka, to wiecie, to nie jest pikuś glancuś, to jest prawie jak rzeka Bug, która graniczy Polska-Ukraina, nie? No, tutaj szefowa się trochę boi. Powiem wam, że ta rzeka, no to z 2 metry. Duża, szeroka, kurde, nawet nie wiem jak po francusku powiedzieć. Jak powiedzieć po francusku głęboka? Nie mam pojęcia, ty. O, badajcie. Szefowa obok mnie, moja nowa żona. Bardziej ty, ja bym stracił komputer i straciłbym rzeczy. No ja bym z 15 000 stracił. Nawet trochę więcej niż 15. Kolega też by motocykl stracił. Ja pierdziel. Ja to jeszcze bym wypłynął, wiecie? Ja to bym wypłynął. W sensie uratował się. Nie wiem, czy plecak bym dał radę wyciągnąć. Ale niesamowite. A kolega ten wiosłuje. Przekichana robota. Widzieliście tą muchę? Kurczę, no uciekła mi skubana, ale powiem wam tak. Tutaj, w tych rewirach grasuje mucha CC. Mucha CC. Powiem wam, że niejednego Afrykańczyka powaliła.
która też roznosi takie gówno jak komary, coś w ten deseń. Trzeba uważać na te muchy. Dobra, zgadujcie. Kto będzie pierwszy spawał? Czy kierownik, czy koleżanka? No właśnie. Kierownik się trzyma elegancko. O, ale chłodna woda. Zarąbista jest woda. Kolegę pytam, czy krokodyle są. Mówi, że nie ma. Zapach? Pierwszy sort. Jest ok. Można by było się pokąpać w sumie. Trochę się odświeżyć. Ale wiecie co? Nigdy nie wiem. W takich strefach zwrotnikowych i w strefie równikowej, bo kiedyś czytałem o takiej bakterii w wodzie, która się nazywa motylkowcem, motylica, jakoś to siada na wątrobę i w ogóle jakieś takie rzeczy dziwne. Więc jakoś mam takie opory, żeby się kąpać w tych wodach, wiecie, bo to czasami jak się zanurzysz, no to połkniesz tą wodę i ale tam widzę, że tam ekipa się kąpie i to tak syto, ale oni mają wątrobę nie do zajechania, to wiecie, to nie ma co porównywać. Pozdrowienia z drugiego brzegu. Zobaczcie jaka woda, jaki kolor, jaka różnica. To niestety, to osad, po prostu ten osad się podmywa tutaj blisko brzegu. Oni jeszcze będą czekać. Oni spokojnie, jeszcze piątkę muszę od kolegi oddać. Zobaczcie, to jest ten drut, co nad wodą idzie, to jest elektryczność. A oni jeszcze muszą czekać aż woda się podniesie i barka będzie mogła przepłynąć sobie spokojnie. Kolega za kotwicę zarzucił. No i jesteśmy umówieni, że jak mnie zobaczył na drodze, to mnie zgarnął. Paliwko można kupić tutaj. I zobaczcie. Człowiek wziął ode mnie 10 000 gwinejskich tam franków, czy jak one tam się nazywają. I poszedł. Po prostu wiecie, tak jakby coś na zasadzie, a może się nie upomni, a może odpuści. Ale jest kierownikiem te numery. No to kierownik za nim i tamten. Poczekałem oczywiście, wiecie, prawie tam z 4 minuty. Odliczyłem, ale nie wrócił, więc poszedłem go poszukać. No niestety, no. To nie jest podróżowanie po Europie. To tutaj trzeba mieć cały czas rękę na pulsie albo bardzo gruby portfel. Ja idę jakiś tam może coli się napiję. Stacje benzynowe, jak ci zabraknie paliwa, oczywiście jest ono droższe, nie? O kurde, jaki kawał drogi, 70 km przede mną. Nie poruszałem dość ważnego tematu. Teraz kawałek będę miał podejście pod górkę. Mogę być trochę zasapany. Ale dość ciekawym i ważnym tematem tutaj w Afryce jest rasizm dotyczący starszych ludzi. Nikt o tym nie mówi, bo ja mówię o starszych ludziach, obcokrajowcach. Ciekawe, nie? Czy kiedykolwiek ktoś ruszył ten temat? Wątpię. Wyobraźcie sobie, siemadero, good. Wyobraźcie sobie sytuację, że w tych koloniach, byłych koloniach francuskiej, portugalskiej, hiszpańskiej, niemieckiej wciąż żyją sobie Portugalczycy, Niemcy, Brytyjczycy, załóżmy starszej daty. Młodszej też żyją, nie? Się przeprowadzili tak jak Polacy, na przykład w Gambii. My Polacy nie jesteśmy kolonizatorami oficjalnie. No ale dobra, pomijając, o co chodzi? Chodzi o to, że w Afryce młodzi ludzie mają duży respekt do starszych ludzi. Do Afrykanów, do swoich. Ale co usłyszałem, co z pierwszej ręki wiadomości od ludzi, którzy tutaj mieszkają już x lat, obcokrajowców, że Afrykanie nie szanują, nie respektują starszych ludzi. Popychają, śmieją się z tej niedołężności. To jest dość ciekawe, bo zauważcie, u nas w kulturze, w Polsce, w Europie starszego człowieka się szanuje. Ale widzicie, tutaj tak samo się szanuje. Ale już obcokrajowca się nie szanuje. Ale jeżeli ktoś młody przyjedzie z pieniędzmi, to już się szanuje. Trzeba zachować dobre relacje z takim człowiekiem. Trzeba pielęgnować te relacje, bo on ma pieniądze. No ale jak już tych pieniędzy brakuje, bo jest starszy, już jest bardziej niedołężny, to już tego człowieka się spycha na margines. To jest dość ciekawe, proszę na to zwrócić uwagę w kontekście Afryki. No i jak widać tutaj też w Afryce niestety starszy człowiek, jeżeli tutaj będzie dożywał swoich lat, to tutaj bez rodziny, bez takiego zasobu rodzinnego jak normalna rodzina afrykańska ma, no to będzie mu ciężko, bo tutaj nie ma domów starców czy jakiegoś socjalu, mówię socjalu w kontekście takim ludzi, który by mógł tego człowieka wesprzeć.
Bardzo ciekawy temat. Bardzo. Kierownik tego dotknął, zasadził właśnie ziarno, może ktoś ogląda, kto mieszka w Afryce i może coś do tego dodać. No bo to jest... Sklep potrzebuję. Mam 5000, więc zaszaleję. Z napiwków. Dziękuję wam bardzo za wrzucanie napiwków na mojej stronie darowizny na kierownika i teraz kierownik jest tak styrany, o kurde, jak ja jestem styrany, normalnie aż mi się w głowie kręci. Muszę się napić jakiegoś dobrego, jakiejś sody dobrej na rozpoczęcie pięknej przygody w Gwinea Conakry. A się rozgadał jak szalony jakiś. Teraz, moi drodzy, pytam koleżkę tutaj, co siedzimy obok mnie siedzi. Pytam, ile przejechanie 75 km do miejscowości najbliższej. A, kury zjedzą. 75 km mówi, że 55-60 zł na nasze w przeliczeniu. Dużo. 75 km na motorze. Prawie 60 zł. Czy by mnie robili w konia? No wiesz, motor ten spali 3 litry. Max 3 litry. No to załóżmy, że po 7 zł benzyna. To 21 zł. A nie, może i to ma sens. Bo musi być zarobek. Nie, to chyba dobrze jest. Chyba jest dobrze, ale drogo. Jest dobrze, ale drogo. Pogadali. Sęp afrykański się czai na czarki. 2 czarki leżą. Czarki czekają, aż kierownika sęp zje. Dobra, idę 75 km. Jaka masakra, ty. Wiecie, o co chodzi? Chodzi o to, że ja nie mam 100 000 franków gwinejskich. To jest, wiecie, problem, bo tak to bym wziął ten motor i za te 60 zł, czy tam 50 parę bym pojechał z nim. Ale ja nie mam tych pieniędzy, to jest, wiecie, najmniejszy problem. Mam jakieś tam 70. Spróbuję w takim razie jakoś to zrobić na raty. Spróbuję jakoś to, wiecie, jakoś to z szachermacher zrobić. Elo, dziku, ty, co ty nie, taki nieogolony? To ci to gorąco. Czy mamy w drużynie rolników? Pewnie mamy. Więc moi drodzy, tutaj w Gwinei-Bissau, przepraszam, tam w Gwinei-Bissau i w Gwinei Conakry, gdzie teraz jestem, jest problem z tak zwaną monokulturą rolniczą. Co to oznacza? To oznacza, że farmerzy tylko i wyłącznie stawiają na orzechy nerkowca. Więc sadzą na potęgę te orzechy nerkowca, elodziku, nie dając możliwości sobie, tak jakby, wiecie, żeby sadzić coś innego. Bo tylko stawiają na ten nerkowiec, tylko nerkowiec. Nerkowiec jest przez 3 miesiące. No i pytanie, jeżeli kończą się 3 miesiące, co jest później? No właśnie, i z tym jest problem. Dlatego też zaczęło się edukować tutejszych ludzi, że monokultura nie jest taka dobra, że nerkowca też można zastąpić. Że nerkowca można zastąpić pomidorami na przykład. Salam alejkum. Widzieliście dziewczynkę z 14-15 lat, z tyłu dziecko. Że nerkowca można zastąpić też czym innym, żeby to rosło i dawało plony przez cały rok. Bo nie sztuką jest zasadzić drzewo wieloletnie, to też trochę z wygody pewnie te nerkowce, bo je za bardzo doglądać nie trzeba, rozumiecie? No więc monokultura jest dość powszechna tutaj. Szczerze, to tutaj trzeba bardzo dużo, tak jakby nauki wcisnąć w Afrykę. Nie tylko tutaj w Gwinea Conakry. We wszystkie kraje trzeba dużo nauki wcisnąć. Edukacja miłości międzyludzkiej, edukacja rolnicza, edukacja społeczna, edukacja medyczna. O Jezu, tego jest cała masa. Moim osobistym zdaniem, po takim czasie jak spędziłem już w Afryce w swoim życiu, to uważam, że nie tylko Afryka, ale też Azja nie potrzebują tak bardzo wsparcia. Uważam, że 20% potrzebują wsparcia materialnego, takiego, wiecie, fizycznych jakichś rzeczy, a 80, zasada Pareto, a 80 potrzebują edukacji. Ciekaw jestem, czy kraje rozwinięte, które tak pchają się do pomocy Afryce, kiedyś to zrozumieją. 80% edukacji, a 20% pomocy materialnej i wtedy wszystko by było zbalansowane tutaj. Taka jest filozofia kierownika. Po obserwacji tak kierownik stwierdza. A można było na chacie siedzieć, a nie łazić po Afryce. Po co to komu?
Można było stolarzem zostać, by było fajnie. Tak sobie idę i myślę, że piękne życie mają ci Francuzi. Zobaczcie, oni prawie 10 lat podróżują sobie po świecie. Mogą sobie na to pozwolić. Obstawiam, że gdzieś we Francji pod Marsylią, bo stamtąd pochodzą, mają pewnie jakiś domek. Może jakiś... Co to jest? O kurde, to jest hibiskus. To jest kwiat hibiskusa, ale pachnie. Mają tam jakiś sobie domek albo jakieś mieszkanie. Pewnie wynajmują. Albo w ogóle sprzedali całkowicie. No i są, wiecie, są po prostu w podróży. Fajnie, że tak na stare lata mogą sobie, wiecie, bez większego pośpiechu, z taką wolnością finansową podróżować razem do tego. To jest piękne, bo słuchajcie, do pewnego czasu przyjemnie jest podróżować samemu. W pewnym momencie jednak trzeba zaznaczyć, że podróż już nie przynosi takiej frajdy. To może być też odkrywcze dla widza, co teraz powiem, że im człowiek więcej podróżuje, im więcej ma doświadczenia w podróżowaniu. Siema dziku, z gimnazjum kolega. Im więcej ma doświadczenia w podróżowaniu, siemanderko, z liceum Paweł. Im więcej ma w podróżowaniu doświadczenia, tym rzadziej zaskakują go rzeczy, które powinny zaskakiwać za każdym razem. No nie dziwo, bo jeżeli raz coś przeżyjesz, drugi raz, trzeci raz coś cię zaskoczy, no to wiecie, to są emocje. Ale już kolejne razy to już nie jest takie, wiecie, ekscytujące, takie, wiecie, zaskakujące. Więc wtedy podróż z drugą osobą wprowadza taką świeżość, ale też trzeba zaznaczyć, że znalezienie odpowiedniego kompana bądź kompanki do podróży też nie jest takie proste. Dla szanownych widzek kwiatuszek, proszę bardzo. O, właśnie. Znalezienie kompanki albo kompana podróży to jest zarąbisty w ogóle test na żonę bądź męża. Jeżeli kiedyś tak usłyszałem na autostopie, jeżeli przetrwasz ze swoją kompanką bądź kompanem 2 tygodnie w podróży pod namiotem, no to jest dobry test dla związku, ponieważ w takiej podróży jest dużo rzeczy, które są zapalnikami, takich do kłótni. Więc jeżeli to przetrwacie, to będziecie dobrą parą na lata. Czemu z tamtej strony wszyscy jadą, a z tej nie jadą? Patrzcie na to, machnę do nich. Elo mordo! Salam alejkum! Dobra, wszyscy by chcieli pogadać. Wszyscy by chcieli pogadać i nie ma czasu. 75 km samo się nie przejdzie. Kierownik bez skarpet, sandal cały zawalony. Kurde, dobrze, że jest ta kamera, przynajmniej do kogo pogadać jest. O Jezu, a wy tam siedzicie, pewnie sobie spokojnie oglądacie, co? Przed telewizorem. Z herbatką, oj, z herbatką jeszcze. Po herbatkę się popije. Ty. Czy jeżeli ja idąc sobie tutaj i sobie jem te owoce ichniejsze, to jest kradzież czy nie? Nie wiem sam, ale próbuję, no. Ale soku dużo. Myślałem, że hajs leży. Ostatnio w Kołobrzegu dychę znalazłem. Ostatnio, no kawał czasu temu. Uwaga, granat! Puf! Poszło. Muy bueno, amigo. Patrz, ile tego jest. Wszędzie. To już przekwita. Zaraz spadnie. Jak śliwka węgierka na Podlasiu. A czy wy sobie zdajecie, że ja jestem tak opalony? Tu czarne, tu białe. Ale czy wy sobie zdajecie sprawę z tego, że tutaj na tych rewirach żyją słonie szympansy? Czy wy sobie zdajecie z tego sprawę? I też żyje sobie kierownik? Nie, serio. Serio jest tutaj cała masa zwierząt.
To jest park narodowy tutaj, na granicy Conakry i Bissau. I autentycznie normalnie taką może ci wylecieć słoń. I to nie jest ściema. Troszkę doświadczenia już mamy z Botswany, z delikwentami w takim naturalnym środowisku. Polecam zobaczyć w ogóle serię z Afryki 2019 rok. W playlistach można znaleźć. Ciekawa podróż. No więc trzeba bardzo uważać. Trzeba być, wiecie, oczy szeroko, jak u Chińczyka, nie obrażając. No i uszy też szeroko, jak u słonia. Pojechali autem ciężarowym z paką taką dużo. Nie zabrali kierownika. Nie wiem czemu. Bo nawet kawałek podjechać to by było spoko. No nic, no niestety jedno auto w przeciągu 1,5 godziny. Statystyka bardzo słaba. Szczęście kierownika nie opuszcza. Proszę bardzo. Znamy to auto? Tak jak powiedzieli, tak się zatrzymali. Drugie auto ogólnie, które jechało, to jest checkpoint graniczny, na którym dostaje się pieczątkę. Ja już nie mam kart w paszporcie. Wszystkie są zajęte, nie było czasu zrobić w ogóle paszportu nowego, więc przyjechałem tak trochę na gapę. W sensie wbijam w ogóle na tych pierwszych stronach teraz, gdzie są notki tak zwane, notki. A to jest autentycznie główna granica w Gwinei Conakry. Żeby przyjechać do kraju z Gwinei Bissau, z tamtej strony za rzeką do Gwinei Conakry, tak wygląda punkt, w którym gość ci podbija, sprawdza wizę i wszystko, nie? Więc zobaczcie, że to no szału nie ma. Szału nie ma, dupy nie urywa. Ale najlepsze, moi drodzy, najlepsze jest to, że tu jest budka, gostek siedzi, pieczątki wbija, a tu jest boisko. Tu jest boisko, to wygląda trochę jakby do krykieta. Dobrze mówię? Do krykieta i do piłki nożnej. Co jest? Jeden słupek, poprzeczka, też z liany i idzie jakoś żyćku. Ja nie chcę nikomu mówić źle, ale w sensie, ale tutaj po prostu musi być zmuła. No nie ma co tutaj robić. Jak nie, no nie ma co tutaj robić. Alkohol, uciechy życiowe, jakieś różne, no tu nie ma za bardzo co robić. To jest, patrzcie, wkładają tutaj tablet i przykrywają szmatką, żeby nie przyciągał wzroku. And like this. Tutaj mąż zrobił takie rzeczy. Niesamowite, bo nie przyciąga wzroku ludzi, ale też chroni od kurzu. A mapa jest potrzebna. You can cover. I cover. So Khaled, nobody knows that we have something in. Nikt nie wie, tak jest. You always, Very nice idea, yes, guys. you Look always this. have to. Zobaczcie jaka trasa, no samochodem to nawet ciężko idzie, co powiedzieć motorem. Ale idzie. Defender. Jak przecina. Zobaczcie, kamieniami zakładają, zapychają te dziurska. To by było nie do przejechania po prostu w porze deszczowej, bo by się auto zakopało totalnie. Zobaczcie jak idzie. Zobaczcie jak idzie kurz. Nie do przejechania. Pora deszczowa nie do przejechania, moi drodzy. O kurczę, szok. Słuchajcie, czy wy jesteście gotowi na zjechanie? O kurde, patrzcie jakby kierownik musiał butować. O ja pierdzielę, to by było tragedia. Możemy się. O ja pierdzielę. Jak ja bym musiał to butować, to powiem na hulajnodze, to ja bym zjechał. Ale tam później jest podjazd. Defender jest rok 2007, to jest ostatni wypust Defendera, moi drodzy. Rozpędzamy się i będzie dzika na górę. O kurczę. No nieźle. Co tutaj, rzeczka jakaś jest. Okej, bokiem będziemy iść. Niesamowite, no to chyba nie wiem, 4x4, ja to się nie znam na tych samochodach. O kurde, ale to musi mieć siłę. Ale idzie. O kurczę, ale się kurzy za nami z tyłu. Zobaczcie pomalu, ale to jest siła, ale to jest silnik nie do zajechania. Niesamowite. Wow! Good job, brawo! Brawo! You are the best. Autem, którym jedziemy, jest nabite na liczniku, moi drodzy, 260 000 kilometrów przez świat. Jeżdżąc autem, muszą za każdym razem podbić specjalną pieczątkę na dokumencie.
nie mogą ominąć żadnego checkpointu. Coś ten deseń, coś ten deseń. Powiem wam, że dość złożona sprawa, jeżeli chodzi o podróżowanie autem przez te strony. To nie jest takie hop-siup, jak jeżdżenie, wiecie, w pojedynkę bez auta. Słuchajcie, kolejny checkpoint, żeby wpisać się do księgi takiej specjalnej. Tutaj wpisują się u komendanta jakiegoś tamtego, generała. Generał sobie siedzi, odpoczywa. Tłumaczą mu, co mają wpisać, bo jeżeli później będą chcieli wyjechać z kraju i tego nie będzie, to nie będą mogli wyjechać samochodem, bo to jest tak jak człowiek ma paszport, tak samochód ma paszport. Jakoś tak mi tłumaczyli, więc muszą uważać na to bardzo. Powiem wam, że od rzeki do tego punktu przejechaliśmy w sumie 50 km. Bardzo wolno. Jeżeli to by był okres deszczowy, nie wiem, czy byśmy to przejechali. Nie wiem, czy byśmy to w 2 dni zrobili tym samochodem, choć ten samochód naprawdę robi taką robotę. Ale są takie dziury, moi drodzy, że po prostu nie da się przejechać. Jest, w sensie, da się przejechać teraz, ale bardzo wolno. Powiem tak, dzień się kończy pomału. Miejscówka na nocleg znaleziona. Pojechaliśmy zapytać w firmie takiej, powiem wam, chińskiej robiącej drogi, ale niestety nie pozwolili nam na jej terenie postawić obok, w sumie nie pozwolili. A to dziwne w sumie, że nie pozwolili, że się nie zgodzili, bo to wiecie, oni śpią w samochodzie, tutaj namiot się otwiera, a ja po prostu sobie stawiam tutaj namiot. Mamy jeszcze 35 km do miasta, ale niestety zobaczcie, jak nisko jest słońce. Nie dojedziemy, nie ma opcji, 2 godziny co najmniej, te 35 km trzeba by było jechać. Też na co chciałem zwrócić uwagę, ta pani, wyobraźcie sobie, urodziła się w Kongo, później przez jakiś czas mieszkała na wybrzeżu Kości Słoniowej przez rok. W ogóle bogata historia, niesamowicie ciekawi ludzie i niesamowicie serdeczni ludzie. Ustawiliśmy się, a ja idę teraz poszukać trochę orzechów nerkowca, które sobie zrobimy na ognisku, i jeszcze owoce nerkowca, tylko tutaj za dużo nie widziałem, więc powiem szczerze, że może być trochę trudno znaleźć je, ale będziemy mieć wyśmienitą kolację w doborowym towarzystwie. Zobaczcie, wydawałoby się przez całą drogę, że nie będzie wiadomo, gdzie człowiek zaśnie, a jakoś ładnie to się ułożyło w taką, powiedziałbym, całą historię. No teraz musicie się rozglądać bardzo bacznie, żeby znaleźć cashewnut. Tutaj przy tej drodze jakoś tak słabo było. Próbowałem wypatrzyć. O, tutaj jakaś ścieżka jest. Ojejku. Musimy coś... To trzeba będzie trochę w dół zejść. Z takich ciekawostek jeszcze, które są takie no dość interesujące, to, że tutaj można zobaczyć bardzo często tukany. Tak, to te ptaki, takie czarne ptaki z kolorowymi nosami czasami. Okej, są orzechy nerkowca, ale niestety one nie są dobre. One są jeszcze za młode. Dlaczego? Ponieważ tutaj widać bezpośrednio po wielkości tego owoca. Ten owoc widać, że jeszcze jest niedojrzały. Jeżeli owoc jest niedojrzały, no to jest lipa. Ale już tutaj widzę kolejne, na przykład tutaj, bądź tutaj, że już tutaj są dojrzałe. Łatwo to zauważyć. Proszę bardzo, to są przedojrzałe. Widzicie, już nawet w ogóle owady je zjadają. Oczywiście też trzeba patrzeć pod nogi, żeby was coś nie dźgnęło, nie? Dobra, ja zbieram i zaraz będziemy mieć na kolację rzeczy. Zobaczcie, jakie zbiory. Będzie na sok i będzie będą orzechy nerkowca. Powiem wam, że ciężko było znaleźć tutaj wyzbierane strasznie, ale jeszcze zrobię wam przebitkę z kolacji. Spójrzcie na ten widok. Z jednej strony, z drugiej strony. Powala. Zaraz będzie noc. Zaraz będzie ciemno. Bui. Moi drodzy, to jest bui.
Le fruit du baobab. Merci beaucoup. De rien. Chin. Chin. Ah, Patrick. Patryk? On va faire chin. Chin. Homemade. Et chin. I spróbujmy. A to jest z baobaba, to jest z nasion baobaba, się wrzuca do wody i później się miksuje. Miam, miam, hein? Niam, niam, ale orzeźwiające. So fresh. You can imagine the type of vitamins there are. So many vitamins. More vitamins than whiskey. Super tasty. Yeah, super tasty. Słuchajcie, to jest tak przepyszne, że normalnie szoku. Buj. Oui. Delicious. Another Yeah, wait. one. Tak, w butelkę bierzesz, Yeah, potrząsasz I put by myself. Et tu lui as montré and you les mix. seeds? I want to show you The seed. the seed. We buy on the market. The seed. On the market, na normalnym So markecie. you pick up the seed on the. Yes, but sometimes it's hard. It's for nothing. You buy. Yeah. Yes, it's for nothing. Slowly. O, zobaczcie jak one wyglądają, no. Yeah. Na jednym z odcinków pokazywałem. Chup. Nie, i można Nie. sobie ten. I Zobacz. don't like too much. It looks like the polystyrene. It's like a bonbon, like a sweet. Like sweet. Wow, amazing. It comes from the seed. The seed. Yeah. So tasty. Yeah. Proszę bardzo, kemping. Jest, moi drodzy. Super, wystarczalny, samowystarczalny camper, Defender państwa z Francji. I jest kierownik tutaj na boczku. Rezydencja rozłożona. Nie ma większych szaleństw, ale nikt nas nie widzi. Tu jesteśmy zasłonieni. Tutaj jest zachód po tej stronie, więc jeżeli będzie wschód, to też nas słońce, gorące słońce nie obudzi. Wszystko jest przemyślane. Tu miejsce będzie na namiot, gdzieś tam zrobimy, nie na namiot, tylko na ognisko, żeby zrobić cashew nuts. Moi drodzy, bardzo dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Ja już odłączam się i do usłyszenia jutro. Trzymajcie kciuki, żeby noc została przespana w dobrej kondycji. Nie zapomnijcie zostawić po sobie śladu węglowego na kanale i łapeczki i dobrego słowa pod filmem. No dzisiaj było wolno, dzisiaj było, no powiedziałbym, żmudnie, ale za to z przygodami, spotykając na drodze ciekawych ludzi. Ciekawych, serdecznych, ciepłych ludzi z Francji. Do usłyszenia pod kolejnym odcinkiem. Bon voyage. See you later, alligator. Ciao.